Dzień dobry, everyone. Thank you for letting us know that there's no stray dog in Poland. Yeah. Well, we have plenty in Thailand. This one, Ruby, was dumped in front of a 7-Eleven when she was 2 months old. This one was at a shelter, and we have 10 other dogs at home, including one diabetic. So in Thailand, a lot of stray dogs. Yeah. I found a video about Polish dogs. Yes. Let's get started. She's the boss. Yeah. Okay. Cześć, z tej strony Dawid. Witajcie w nowym odcinku Easy Polish. Nie wiem, czy wiecie, ale nasza Justyna, którą powinniście znać z większości naszych odcinków, bardzo kocha psy, a nie ma własnego. Oh. Dlatego też zadzwoniła dzisiaj do mnie i zaproponowała, żebyśmy poszli do parku, porozmawiać Is z nim. it because a lot of apartment or condo don't allow dog? Yeah. I would not be able to. You need to move somewhere where they will allow your dog, you know? Also, right now, like in Bangkok, it's really strict to Yeah, in the order to capital? have a dog. Oh. They even check like if your land doesn't like require you cannot have this dog more than this number, thing like Whoa. that. It's getting there. Brzmi właśnie o ich pupilach. Mamy nadzieję, że właściciele piesków pozwolą nam je pogłaskać. Chodźcie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Let's go. Right. Wait, look at that. Oh, she can hear. She could hear. Wait, did you hear the bark? I think she did. Oh my god. Jakbym mógł nam pan opowiedzieć na początek właśnie parę słów o swoim piesku. Owczarek niemiecki, bardzo mądre O! psy. Yeah. Tylko, że trzeba nad nimi pracować, bo to są takie małe dzieci typowo. No niech pani najpierw nakreśli nam parę słów o tym piesku. To znaczy się tak, jest to O. buldożek francuski, wabi się flaszka. Oh, wow. It's in good shape for a French bulldog. You know, in Thailand, a lot of people love to have those French bulldogs because it's so exotic. They're all obese. Yeah. And French bulldog, because of the air in Thailand, it's so hot, they get problem with their skin a lot. We were at the shelter. There was 3 French bulldog there. The skin condition was difficult, and also they have problem breathing, right? Yeah, because So- of the breed. When it's too hot, it's not good for them. Yeah. And there's a lot of them in Thailand because they're kind of exotic. So this one look in very good shape for a French bulldog. Like maybe he's a puppy. I don't Będzie know. miała w kwietniu 3 lata. Oh, Po raz pierwszy przyjechała do mnie z synem i była zapowiedziana jako gość. To znaczy syn wszedł do mieszkania i mówi, mama, idę z gościem. Ja mówię, no to proszę. I on niósł małą flaszkę 2-miesięczną na rękach. Shih Tzu. oh. To jest właściwie miniaturka. Waży około 4 kg. Normalny Shih Tzu waży około 7 kg. My first dog was a Shih Tzu when I was in Canada. He lived until like 14 years old, but the problem with these dogs is that as they get older, they have problem with their hips and they have trouble walking, and they have a lot of problem. And also their hair, it require a lot of like grooming because when it's winter and there's snow, their hair the snow get caught in their hair like it become balloon. So you need to clean their snow every time with these Shih Tzu. To jest spokojne, z włosami, nie uczulają. Bardzo spolegliwe. To jest pies rasy Bigiel, ma na imię Bajgiel. No jest bardzo taki pies. Beagle, you know Beagle, the Beagle, the most like friendly and they don't know any fear. They have like no survival skill at all. The Beagle. They even said if you want to have the first dog in your family, don't have beagle. If you want to guard your house, no Beagle because they will be friendly to the thief. Beagle. Pieskiem z jednej strony kochanym, ale z drugiej strony wymagającym. Generalnie jest z nim bardzo wesoło, dokazuje, cały czas gdzieś mamy jakieś tutaj różne historie typu, nie wiem, zaczepia inne pieski albo zaczepia każdego przechodnia. To jest rasy biały owczarek szwajcarski. No. Wow, a Swiss Shepherd. I don't think My first time. it looked like a. No, it doesn't quite look like a husky. A Swiss Shepherd. Damn, I won one. Come on. Są to strasznie łagodne psy, w sensie takie bardziej porównanie do owczarków.
Mamy suczkę i samca. Sunia, nasza Jureczka, ma Oh, Terrier. 8 lat, a chłopczyk to jest Chihuahua, ma na imię Toby i ma 2 latka. Jealous. Chociaż są mali, to są ruchliwi. Man, speaking of Chihuahua in Thailand, So brave. the Chihuahua are often, they all live behind the gate because in Thailand there's a lot of stray dogs, but the Chihuahua are too small to be in the street. Chihuahua, they are the most like savage behind the gate. Yeah, they're crazy. They think they're big. They think they are like pit bull, but they are small. Yeah. Imagine if they were big dog. It Yeah, would be the killer. they're crazy. Lubią chodzić na spacery. W domu czasami się bawią, czasami się kłócą. Akurat to jest bardzo ułożony pies. Przez pierwszy rok był szkolony. Uwielbia się bawić właśnie Itzy! kamieniami, Phew. patykami. What breed is that dog we just saw? That looks like a Yeah. Ritzy a little bit. Kocha ludzi w ogóle, uwielbia ludzi. Pieska mam od 14 lat, jest to fox terrierka, fajna, I żywa. love this one. No w tej chwili już 14 rok, tak jak mówiłam, no i zaczyna już jej troszeczkę doskwierać starość, głucha się robi, nie dowidzi, także już są problemy. Ja mam zacząć? Oh, No. wait, where's Subi? Subi! Speaking of old and blind when she's not 9 years old, Caesar Subi, she's completely blind from cataract, diabetic, but she's thriving. Yeah. She's doing really well, and she has hypothyroidism. I don't know how to pronounce it. Her thyroid is too weak, basically, and she take pill, and now she has a lot of energy. Subi. She went behind alone, even she's blind. She's so To good. jest to owczarek It's francuski. just to say that if you have a blind dog, they will get used. You don't need to have expression surgery. They will get used to everything. See, she's doing really well. Subi. Briard. Przede wszystkim chyba co jest najważniejsze, to jest to rasa stróżująca. Oh. Pies stróżujący. Tak. Dlatego Rodzinny, spokojny. lubi bardzo żyć przy ludziach, lubi żyć w gronie dużej ilości osób i bardzo jej pilnuje. Kiedyś jak żył we Francji w górach, to w górach wysoko zostawał sam. These dogs are so they're here. Yeah. During the winter in Canada, it would be so difficult to have these dogs because everything gets stuck in their ear during the winter. It's a nightmare. That's why you need grooming. Yeah. Groomer. I bez pasterza ich pilnował i to było jego główne zadanie. Dlatego są one bardzo samodzielne i bardzo odważne. Więc Kobi ma 3 lata. Został wzięty, w sumie znaleziony na śmietniku. My jesteśmy jego 4. rodziną. Look like her dog a little bit. Podobno Huh? miał wszystko gryźć, a nic nie gryzie. Jest w miarę jest grzeczny. Oh, my dog! I tak to było tak, że zawsze pan chciał mieć psa takiej rasy, czy on się skądś pojawił po prostu u pana? No, to była taka historia, bo mieliśmy wcześniej kota i ostatni dzień życia kota był taki, że pojechaliśmy do właśnie weterynarza i tam była taka sytuacja, że był też pies Bigiel i tam żeśmy go głaskali, dotykali, a nasz kot był w takim już ciężkim stanie i to było takie właśnie symboliczne, że to był moment zwrotny, że postanowiliśmy właśnie, bo potem kotek zdechł jakby parę godzin później po tej wizycie i stwierdziliśmy, że to taka będzie symboliczna zamiana, że ten piesek, który tam był również z panią, nam się spodobał, no i potem żeśmy że tak powiem kupili tego psa, więc... Proszę mi powiedzieć, czy to jest jakaś rasa, czy to jest po prostu Kundele rasowe. tak zwany wielorasowiec? Breed, see? Tak. Jest to już nasz 3. Briard, bo mieliśmy przez 12 lat też Briarda, którym żeśmy się pożegnali I have 1,5 no roku idea what a briard is. temu. Dlatego wzięliśmy następną i dzisiaj mamy jeszcze 3. Nie można powiedzieć, że są państwo zakochani w psach, ale jednocześnie w samej rasie tego. Tak. To jest fenomenalna rasa i tak jak tutaj córka mówi, jest bardzo oddana ludziom, rodzinie, otoczeniu. Lubi takie środowisko domowe, nie? No i widzi pan, jak się trzęsie. I to nie jest to, że jej jest zimno, ona po prostu już, fox terriery mają taką naturę, że się właśnie tak dygocą, trzęsą się, no i tyle. Generalnie myślę, że małe rasy, zarówno Yorkie, jak i Chihuahua są dość wrażliwe. Zarówno na warunki atmosferyczne, jak na przykład pada deszcz, to nie chcą spacerować. No więc pod takim względem, czy jak był mróz, no to raczej też unikamy dalszych spacerów, no bo jednak są to, Jose, come here. są to rasy takie Jose, come here.
This dog, Jose, it's the opposite. Look at those beautiful red eyes. Opposite. Raining, chase the rain. Water, jump in the water. Cold, jump in the snow. I know we don't have snow. I'm just making a... Jose? Going after everything, everywhere. Love water. Bardziej wrażliwe, nie lubią zimna. No, Anna, są to come on. rasy takie bardziej wrażliwe, nie lubią zimna. Bardziej pieski kanapowe, prawda? Tak, dokładnie. No co jeszcze chcecie? Our sister. They don't look quite similar exactly. This one has a lot of trickle, but they're sisters. Oh, their behavior. It's similar. Crazy. But they look different. Nie wiem. To znaczy się, na pewno dyscyplinuje właściciela, bo jest właściciel zobowiązany do wyprowadzania psa. Codzienny spacer. No i też jakby bliskość tego zwierzęcia jest ogólnie fajna. Ktoś nas przyjaźnie wita, jak przychodzimy do domu, więc taki kontakt, no myślę, że jest to takie bardzo też relaksujące, czy zabawa z nimi, czy właśnie spacer, czy w domu, jak sobie siadają, bawią się, no to jest jakaś forma też i relaksu, i motywacji do aktywności. A jakieś takie największe zalety z posiadania psa? Że trzeba wyjść z domu. Leje, nie leje, niestety trzeba wyjść z domu. A z posiadania Shih Tzu nie trzeba odkurzać. A bo tak jak wspomniałem, my nagrywamy lekcje dla obcokrajowców, to jakby pan mógł powiedzieć, co trzeba wiedzieć, żeby w Polsce mieć psa? W sensie takim, w sensie na przykład, czy są jakieś reguły, normy, jak się wychodzi z psami u nas w kraju? To naprawdę trzeba sprzątać po swoim psie, to jest pewności. Yeah. Jeśli przy zakupie psa trzeba naprawdę w sensie być odpowiedzialność przede I wszystkim. mean, in Thailand, it doesn't really cost money to adopt. You can basically take a stray dog in the street and it's gonna be your own because dog are not microchip and everything. So if you see a dog that is injured in the street or that doesn't look like in good condition, you know that it probably doesn't have owner. But usually you would ask because even here in the countryside, sometimes you see a dog that is not necessarily like in good condition, his skin, everything, but sometimes they're gonna have an owner, but the owner just doesn't like let him live in the street like he's a cat or something, you know, Yeah. or a rat or something. So it's not ideal, but you can take it or you can take from a shelter. It doesn't cost you money because there's so many dogs that need a home, but not enough people to take the dog. So they're not gonna put the money behind it, you know. But mostly people always love the dog that you have to pay for it, you know. Yes, people like Like this the exotic, breed. the bulldog, the bully. They love those exotic one, and all the Thai dog that we showed you earlier, they're not super popular. So To chyba nie jest tak jak w Niemczech, że trzeba rejestrować nawet te psy, chociaż teoretycznie powinno się chyba odprowadzić podatek od psa. Czego nikt, jak to w Polsce, nie kontroluje, więc póki się nie zadeklaruje, to podatku nie ma. That's trying me. So I don't think that they pay to adopt or they pay to have the dog. Like in Canada, you pay a lot of money to have a dog. In Thailand, you pay nothing, and I'm not sure in Poland if you pay anything. You probably have to microchip your dog, I'm guessing, right? Yeah. Nie ma. No i pewnie tak jest. A jeszcze takie jedno pytanko, czy u nas orientują się państwo, smycz i kaganiec jest obowiązkowa? Jest obowiązkowy, podejrzewam. Znaczy nie wiem czy kaganiec, Not my ale face, not smycz my chyba jest face. obowiązkowy. No, the leash in Canada, yes. The muzzle, no. But if you go to a park, you cannot bring your dog to a park if your dog is aggressive or stuff like this. Yeah, or you need to put something behind the mouth. See this too? What I said? They're crazy. Chociaż są jakieś Did you przepisy, hear że jeżeli nie ma something ludzi barking? wokoło, Oh, to, maybe they can hear the dog barking. to można spuścić psa, ale nie wiem dokładnie. Czyli bliżej nieokreślone. Trzeba porozmawiać raczej z prawnikiem, bo myślę, że przeciętny posiadacz psa nie ma o tym zielonego pojęcia, a kierują się w dużej mierze takim społecznym, taką wiedzą powszechną. Trzeba spełnić jakieś warunki, żeby posiadać psa? Chyba najważniejszym warunkiem jest miłość do psa i oczywiście trzeba mieć z czego go utrzymać. Shih Tzu czy rasy tego typu, które mają włosy, niestety trzeba obcinać, trzeba specjalnie karmić. Fryzjer nie jest tani, dużo droższy jak fryzjer dla człowieka. No, trzeba poświęcić trochę czasu. We're lucky we're in Thailand, we have 12 dogs, it's not expensive even for the vet. But in Canada, anything happen to your dog or in the US, you will pay like $1,000, $2,000, $3,000, $4,000. Or you don't pay for $1,000 for a dog except if like your dog like a broken leg or something, you know, something very serious. So I trzeba trochę pieniędzy na to. To już wszystko na dzisiaj.
Koniecznie musicie nam napisać w komentarzach parę słów o swoich pieskach. What I noticed though is that people love a specific breed. Yeah, I did not hear anyone in the video say, "Oh well, I love all dogs." You know, I love like any dog is fine with me, except the guy that said that he went to replace his cat and he fell in love with a beagle. Yeah. He chose like that dog, not for the breed, but because the dog was friendly. But a lot of people they are looking for a specific breed. As you said earlier, it's easy in Thailand for those dogs that are popular to find a home, but all the other dogs that we have here, it's not easy to find a home because there's a lot of dogs like them here. People love the exotic one, you know. But you have to think like that means in the country the rule is really strict for animals. That means you cannot even find this kind of dog at all on But the street. there's no That's why stray people dog, yeah. cannot buy any, like cannot pay for it or anything. That's why like whatever breed they just go to the legal shop and then just buy it. Like me, sometimes I want like the breed, like particular breed, but I have no chance because now I have too many already. And like before buying thing, I'm always thinking, oh my god, there's a lot of like street dog. Why do I have to buy? You know. Well, thank you for watching. Please suggest us more video maybe about dogs in Poland or I don't know, anything you want. And see you very soon.